Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Tym razem coś trochę z innej beczki. Sprawdzimy sobie najbardziej popularne tanie gadżety motocyklowe z Chin. W tym filmie zobaczymy m.in. czym poradzić sobie z przebitą oponą, jak uruchomić motocykl z padniętym akumulatorem, jak sprawują się najtańsze chińskie uchwyty na telefon w ekstremalnych warunkach, czy tempomaty dla ubogich działają oraz po co podłączać swój motocyklowy plecak do powerbanka. Większość z testowanych tutaj gadżetów jak zawsze przekazuję za darmo w Wasze ręce, także serdecznie zapraszam do oglądania, komentowania i subskrybowania kanału. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla partnera tego odcinka, platformy Temu, którzy nie tylko zgodzili się dostarczyć wszystkie produkty do tego odcinka, ale przygotowali dla Was również kod rabatowy Luczyn400, dzięki któremu jako aktualni użytkownicy ich aplikacji będziecie mogli dokonać kolejnych zakupów ze specjalnymi kuponami zniżkowymi, a jako nowi użytkownicy, czyli osoby, które nigdy wcześniej nie instalowały jeszcze aplikacji Temu na telefonie i pobiorą ją za pośrednictwem podanego przez nich linka w opisie, będą mogły dokonać zakupu wybranego produktu za ułamek jego wartości. Na przykład starter do motocykla za około 37 zł zamiast 200, podnośnik za 3,90 zamiast 100 zł, albo plecak LED za około 200 zamiast prawie 6. Wszystkie szczegółowe warunki oraz niezbędne linki są podane w opisie poniżej. Natomiast całkowicie niezależnie od ich promocji i tego, czy z nich skorzystacie, czy nie, ja przekazuję dla Was niemal wszystkie produkty z tego filmu, jakie od nich otrzymałem. By wziąć udział w rozdaniu, wystarczy subskrybować ten kanał, dać łapę w górę pod tym filmem i dodać komentarz, który z gadżetów przeznaczonych na nagrody chcielibyście otrzymać. Więcej szczegółów o rozdaniu już na końcu filmu, bo nigdy nie zaczniemy, tylko będziemy gadać o promocjach i konkursach. Żeby nie wyrzucać za dużo kasy w błoto, do tego odcinka starałem się wybrać rzeczy dość praktyczne, takie, które mają szansę się Wam rzeczywiście do czegoś przydać. Jeśli będziecie chcieli, mogę zrobić osobny odcinek z prezentacją i testem samych najdziwniejszych czy najgłupszych akcesoriów i gadżetów do motocykli, jakie uda mi się znaleźć. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć. Na pierwszy ogień idzie odwieczny problem, który prędzej czy później dotyka nas wszystkich: złapanie kapcia, czyli przebicie opony. Zawsze dzieje się to o złej porze i w złym miejscu. Ci, co jeżdżą niewiele i wyłącznie po czarnym, temat przerabiają bardzo rzadko lub z odrobiną szczęścia wcale, a ci, co jeżdżą bardzo dużo i dodatkowo większą część z tego robią po zbyrach, tym tematem zajmują się dość systematycznie. W ofercie Temu znalazłem dwa rodzaje produktów, które mają za zadanie pomóc w tej niemiłej sytuacji. Pierwszy z nich to coś, co samo odłożę na wszelkie dalsze wypady i co już nieraz uratowało mi tyłek, czyli mały zestaw naprawczy składający się z wiertła, szydła, sznurków wulkanizacyjnych i kleju do opon. Takie zestawy występują w wielu różnych formach, kolorach i cenach, ale jest to metoda stara jak świat i chodzi w niej dokładnie o to samo. Jedna rzecz, którą mogę Wam dać pod rozwagę, to zakup dodatkowej świeżej tubki dobrego kleju do opon, żeby się nie okazało tak jak kiedyś u mnie, że bardzo długo zestaw nie był potrzebny, a jak już w końcu był, to fabrycznie zamknięta tubka z klejem okazała się pusta, klej był niby nowy, a już całkowicie wyschnięty. Jest to rozwiązanie sprawdzone w boju przeze mnie i na pewno przez wielu z Was, które polecam każdemu śmigającemu na oponach bezdętkowych. Kosztuje grosze, nic nie waży i zajmuje mało miejsca, zdecydowanie warto mieć je przy tyłku. Dla Was wziąłem zarówno jeden kompletny zestaw w blistrze, na Temu normalnie kosztuje on około 13 zł, ze zniżką dla świeżaków wychodzi 3,90 oraz dwa dodatkowe zestawy, takie w ładnym etui z rękawiczkami, które standardowo chodzą tam po około 25-26 zł, a ze zniżką dla nowych wychodzi również 3,90. Jako że jest świetna okazja, bo jestem akurat po trasie, podczas której zdemolowałem tylną oponę gwoździami i wkrętem, to pokażę Wam szybciorem, jak to działa w praktyce, bo domyślam się, że nie każdy przerabiał temat na własnej skórze i ma to obcykane. Tutaj widzicie sznurek, który był robiony na szybko i który mimo tego, że został w pośpiechu nieprawidłowo obsadzony, pozwolił na całkowite uszczelnienie opony i bezproblemowe dokończenie trasy na odcinku 500 km. Dalej trzymał dobrze, z opony w ogóle nie schodziło ciśnienie. Siedziało w niej też kilka mniejszych połamanych gwoździ, takich jak ten, ale były na tyle krótkie, że nie przebiły się przez gumę na wylot. Już tłumaczę, jak to działa. Pech chciał, że przebijamy sobie oponę podczas jazdy, mamy wbitego gwoździa, wkręta lub cokolwiek innego. Po pierwsze wyciągamy to, co w oponie nam siedzi. Oczywiście przydadzą się nam do tego jakieś szczypce, kombinerki, multitool, cokolwiek, co mamy pod ręką, pożyczymy na stacji lub od lepiej przygotowanego kolegi. Czasami jest tak, że nabijemy gwoździa albo wkręta w taki sposób, że powietrze niemal nie ucieka. Wtedy ryzyk fizyk, czy robimy, czy nie. Jeśli mamy jeszcze sporo jazdy przed sobą, to według mnie lepiej robić, bo w każdej chwili powietrze może zacząć spitalać, a i dziurę możemy gorzej zadrzeć przy jakimś gwałtownym hamowaniu. Wiadomo, każdy sobie sam decyduje. W każdym razie polaliśmy miejsce przebicia, czy tam pośliniliśmy i widzimy, że powietrze jednak nam ucieka, czyli zasadniczo nie ma się nad czym zastanawiać. Przerabiamy otwór, kręcąc wiertłem w jedną i w drugą stronę, przygotowując go pod szydło ze sznurkiem wulkanizacyjnym. Jeśli jesteśmy w
w sytuacji, że zależy nam na zminimalizowaniu utraty powietrza w oponie, bo przebicie zauważyliśmy zanim całe zeszło, to po przygotowaniu otworu zostawiamy wiertło na chwilę w dziurze i szykujemy sobie szybciorem szydło. Tak naprawdę to mogliśmy je nawet naszykować jeszcze wcześniej, byle nie odłożyć go gdzieś w piach czy jakieś inne brudy. Nawlekamy sznurek na szydło i smarujemy klejem. Wciskamy szydło z posmarowanym sznurkiem głęboko w dziurę, tak żeby na pewno przeszło na wylot do wnętrza kapcia i bez obracania szydłem wyciągamy je z powrotem do siebie. Dlaczego bez obracania? Jeśli będziemy nim kręcić, to sznurek przełoży nam się tylko na raz, czyli gorzej doszczelnimy otwór. Fakt faktem, że ostatnio jak łataliśmy w pośpiechu, to z rozpędu zakręciłem też szydłem i przez to przełożyłem właśnie na raz, a i tak prawidłowo doszczelniło. Pewnie kwestia rozmiaru i kształtu dziury. W każdym razie wkładamy i wyciągamy bez kręcenia, żeby był złożony jak należy na 2 razy. Nadwyżkę sznura wystającą poza bieżnik obcinamy, nabijamy ciśnienia, żeby nam to dobrze ścisnęło i zostawiamy w świętym spokoju na jakiś czas, żeby klej miał szansę podeschnąć. Nie trwa to długo, dla pewności możemy sprawdzić, czy nic nie ucieka i ruszamy dalej. W porównaniu z ilością pracy przy takim samym gwoździu, tylko w oponie dętkowej, to jest po prostu luksus i błyskawica. Jeśli są jeszcze jakieś osoby, które o tym rozwiązaniu nie słyszały, to można je polecić z czystym sumieniem. Mój zestaw to tak samo jeden z najtańszych z Chin, także nie ma sensu kilkukrotnie przepłacać. Ja dokupiłem sobie tylko świeży klej i awaryjne pociski CO2 z wężykiem do nabicia ciśnienia, jeśli akurat nie będę miał przy sobie mini kompresora, ani nie widział stacji nigdzie w pobliżu. Drugi produkt, jaki wpadł mi w ofercie w oko, spełniający teoretycznie tę samą funkcję, to kołki wulkanizacyjne, czyli tak naprawdę małe i krótkie wkręty o różnych średnicach, zalane jakimś preparatem przypominającym trochę silikon. Myślałem, że są może w jakimś kleju, ale to się w ogóle nie klei w dotyku. Nigdy w życiu takiego rozwiązania jeszcze nie używałem, także postanowiłem to sprawdzić, bo opinie ma to dość dobre. W opisach podają, że nie robimy nic, tylko po wyciągnięciu gwoździa po prostu wkręcamy to w dziurę i po temacie. Preparat uszczelniający nam się trochę złuszczył, ale korek jest wkręcony. Nabiłem ciśnienia i dziura jest tymczasowo całkowicie uszczelniona. Na pewno nie będzie to rozwiązanie tak mocne jak uszczelnienie sznurkiem, ale prawdopodobnie pozwoli na dojechanie do wulkanizatora lub awaryjny powrót na chatę. Druga sprawa, że jest to rozwiązanie tak minimalistyczne, że już nikt nie może mieć wymówki, że nie wozi, bo zajmuje mu za dużo miejsca, albo że będzie miał za ciężko. Kołki kosztują na temu grosze. Ja wziąłem paczkę 20 sztuk, 2 różne rozmiary, przy cenie około 8 zł. Jak ktoś mimo wszystko potrzebuje na to zniżkę, to w tej promocji dla świeżaków zapłaci 3,90. Także dwie pierwsze rzeczy z tego testu jak najbardziej godne polecenia. Inwestycja i fatyga niemal żadna, a mogą nam uratować tyłek oraz oszczędzić kupę czasu, pieniędzy i niepotrzebnych nerwów. Ja kilka tych kołków dorzucam do mojego aktualnego zestawu ze sznurkami. Nigdy nie wiadomo, kiedy będą mi potrzebne, albo komuś, kogo spotkam po drodze. Do tematu powietrza w oponach idealnie pasuje następny gadżet, z którego również od jakiegoś czasu korzystam i który znacznie ułatwia życie zarówno osobom nagminnie gubiącym ciśnienie w kołach, jak i tym, którzy lubią sobie to ciśnienie regulować, bo na przykład mieszają w trasach odcinki szybkiego asfaltu z cięższym terenem. Mowa oczywiście o przenośnych mini kompresorach, dzięki nim nie musimy już tracić czasu na szukanie stacji z działającą sprężarką. Ja aktualnie korzystam ze sprzętu nieco innej marki, która na temu jest niedostępna, ale wybrałem dla Was 2 podobne kompresorki, które cieszą się tam dobrymi opiniami i można je zamówić za około 75 zł, czyli około 5 razy taniej niż to, co mam ja. Na liście promocji dla nowych użytkowników, którzy zainstalują aplikację temu z linku w opisie, takie kompresory widziałem za 3,90. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę od razu po wyjęciu z pudełka, to, że są bardzo lekkie. Sztuka waży jedynie trochę ponad 400 gramów. Nie możemy zatem nie zajrzeć na chwilkę do środka. Niska waga bierze się zapewne z tego, że mamy tam 3 ogniwa w dolnej części obudowy i malutką sprężareczkę, a większość części jest wykonana z plastiku. To, że są lekkie, dla jednych będzie plusem, bo po co dźwigać niepotrzebnie ze sobą więcej kilogramów, a dla drugich minusem, bo wydajność i żywotność takiego sprzętu siłą rzeczy na pewno będzie trochę mniejsza. Nie zapominajmy jednak cały czas, o jakiej cenie jest mowa, starajmy się mieć adekwatne oczekiwania. Kompresory te mają cyfrową regulację ciśnienia, automatyczne wyłączenie po uzyskaniu zadanej wartości i dodatkowe światła LED. Urządzenia zostały przeze mnie naładowane do pełna i zmierzyłem czas napompowania 18-calowej tylnej opony od całkowitego zera do 2 barów. Kompresorek nabił 1 bara w 47 sekund, a skończył pracę na 2 barach po upływie 2 minut i 12 sekund. Czyli chyba całkiem przyzwoicie jak na urządzenie niemal kieszonkowe, nawet nabijając kapcie od zera nie będziemy za długo czekać. W zestawie mamy wężyk, kilka końcówek do pompowania różnych rzeczy, kabelek do ładowania i materiałowy woreczek. Produkt, jak widzimy, działa i myślę, że przy tej cenie nie za bardzo możemy mieć jakieś uwagi. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że posłuży przez jakiś sensowny okres czasu, ale to już Wy nam zaraportujecie, bo obie nówki sztuki lecą do Was.
Kolejne dwa bardzo przydatne akcesoria, jakie dla Was wybrałem, to awaryjne startery, czyli tak naprawdę duże powerbanki z funkcją rozruchu motocykla z padniętą baterią. Każdy, kto zostawił przez przypadek na dłużej motocykl lub samochód ze słabą baterią na włączonych światłach i później, gdy przyszła pora spadać, zrobił minę zaskoczonego Pikachu, wie jaka to jest popelina i później kombinowanie a to z pychu, a to może kablami, a może trzeba po kogoś zadzwonić. Z takim starterem damy sobie sami radę, albo bez problemu uratujemy tyłek innej osobie w potrzebie, którą spotkamy podczas jazdy. Urządzenia te oczywiście pełnią także funkcję standardowego powerbanka, czyli możemy sobie z nich ładować dowolne inne urządzenia przez port USB, jak telefon, kamerę czy interkom. Mają też dodatkowe wielofunkcyjne światło LED. Pierwszy z nich ma deklarowane 8000 mAh i można go na temu kupić za niecałe 200, natomiast w promocji dla świeżaków jest do nabycia za 37 zł. Drugi ma deklarowane 6000 mAh, normalnie kosztuje niecałe 300, a w promocji dla nowych użytkowników widziałem go za 55 zł. Żeby sprawdzić, czy działają, rozładowałem akumulator w perle do momentu, kiedy motocykl nie miał już siły się samodzielnie uruchomić. Dzieje się tak, gdy bateria spadnie na poziom około 10 V. Przed użyciem oba startery naładowałem do pełna. Podłączam klemy z adapterem do startera i zaciskam krokodylki na baterii. Na adapterze światło zmienia się nam po chwili na zielone, znaczy, że możemy próbować. Tak jak widzieliście, wykonałem po 2 starty motocykla zarówno na jednym, jak i na drugim urządzeniu, upewniając się, że motocykl sam nie ma siły odpalić przed każdą z tych prób. Oba poradziły sobie bez najmniejszych problemów, motocykl odpalił zawsze przy pierwszej próbie. Po 2 strzałach na pierwszym starterze spadliśmy ze 100 na 82% naładowania, na drugim zniknęła nam jedna kreska z 4. Urządzenia te jak najbardziej działają i spełniają swoje podstawowe zadanie, a przy tak niedużych gabarytach i wadze myślę, że większość osób bez problemu znajdzie na nie tę odrobinę miejsca w torbie czy plecaku. Oba startery pakuję do pudełek i lecą do Was. Teraz przed nami 2 rodzaje gadżetów motocyklowych, które od kilku lat miałem już gdzieś tam na radarze, ale jeszcze nie było czasu i okazji, żeby je sprawdzić. Mowa o przenośnych podnośnikach pod wahacz oraz o tak zwanych tempomatach dla ubogich, a właściwie to blokadach roll gazu, bo domyślam się, że z działaniem prawdziwego tempomatu to mogą one mieć nie za wiele wspólnego. Zaraz to sobie wszystko sprawdzimy. Zaczynamy od podnośników. Na temu znalazłem 2 główne rodzaje takich podnośników w formie, nazwijmy to stopki. Jedne rozkładane, działające na zasadzie prostej dźwigni, inne rozkręcane, czyli rozporowe. Te rozkładane normalnie kosztują w okolicach 100, te rozporowe około 160 zł. W promocji dla świeżaków każdy z nich można kupić za 3,90. Jestem dość dobrej myśli, ponieważ budowa i jednego i drugiego wydaje się dość solidna, a zasada działania tych przyrządów jest ekstremalnie prosta. Same stopki są obsadzone na głowicy kulowej, by mogły się dostosować do kąta podłoża, a chwytaki pod wahacz są pokryte grubą gumą, by nic nie drapały. Podnosząc tył motocykla w ten sposób warto zablokować przedni hamulec, możemy do tego użyć specjalnego klipsa albo każdego paska czy sznurka, jaki będziemy mieli pod ręką. Dzięki temu przy podnoszeniu tyłu motocykl nie będzie nam odjeżdżał. Sprawdziłem i oba podnośniki robią to, co mają robić, czyli podnoszą nam tylne koło do góry, gdy motocykl mamy oparty na stopce bocznej. Ten rozkręcany rozporowy ma nieco większy zasięg pracy, ale jednym i drugim dałem bez problemu radę podnieść ogon zarówno w Enduraku na 18, jak i w Golasie na 17. Nie ma tu żadnej filozofii ani fajerwerków, po prostu podnoszą tylne koło do góry na tyle, że nie ma kontaktu z podłożem. Przydadzą się każdemu, kto nie ma w garażu klasycznego dużego podnośnika pod rolki wahacza albo musi się zajmować smarowaniem łańcucha bądź serwisem tylnej opony w trasie. Nie są to może rzeczy mikroskopijne, ale na pewno nie powinno być również jakiegoś ogromnego problemu, żeby zabrać jeden czy drugi ze sobą w dłuższą trasę. Na pewno jest to warta uwagi alternatywa dla stopki centralnej. 2 takie podnośniki rozkładane wysyłam do Was. Teraz sprawdzimy sobie tak zwane tempomaty dla ubogich, czyli gadżety mające na celu symulowanie funkcjonalności tempomatu dla osób, które tempomatu w swoim motocyklu nie posiadają. Przyjrzymy się 4 produktom, od najprostszego kawałka plastiku, po trochę bardziej wymyślne konstrukcje, aż do dużo bardziej skomplikowanego mechanizmu z przyciskami. Wszystkie z nich możemy wyszukać na temu w cenach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, natomiast w promocji dla nowych osób większość z nich znajdziemy za 3,90. Oczywiście określanie tych gadżetów mianem tempomatu
tempomatu ma tyle samo sensu, co nazywanie w samochodzie tempomatem cegły, którą przyciśniemy sobie pedał gazu. Prawdziwy tempomat w motocyklu trzyma zadaną prędkość, niezależnie czy motocyklem trzęsie czy nie, jedziemy pod górkę czy z górki i rozłącza błyskawicznie tempomat po dotknięciu hamulca lub użyciu sprzęgła. Możemy sobie także dowolnie zwiększać lub zmniejszać zadaną prędkość. Te gadżety nic z tych rzeczy nie robią. Pierwszy produkt to zwykła łopatka, która sięga nam pod zewnętrzną część nadgarstka i odciąża mięśnie dłoni przy długotrwałym trzymaniu gazu w jednej pozycji. Czyli idealnym przykładem zastosowania będzie tutaj, gdy mamy przed sobą na przykład godzinę czy kilka godzin jazdy autostradą, bo dojeżdżamy sobie gdzieś na nowy rejon. Zakłada się to i zdejmuje dość łatwo i rzeczywiście po przejechaniu się z tym z jednostajną prędkością gadżet pozwala na całkowite zluzowanie dłoni. Nie musimy fizycznie trzymać manetki, bo łopatka dociskana ciężarem naszej ręki robi to za nas. Natomiast do normalnej jazdy czy zabawy, gdzie cały czas musimy operować gazem i zmieniać pozycję dłoni, na przykład między staniem a siedzeniem albo na szerokość manetki, to ta łopatka zajmuje nam tylko miejsce na manecie i non-stop przeszkadza. Także do długotrwałej i zasadniczo zamrożonej w jednej pozycji jazdy jak najbardziej tak, rzeczywiście ręka się mniej męczy, do wszystkiego innego nie. Plus taki, że możemy sobie to bardzo łatwo zapiąć na sam czas pokonania autostrady, a później szybko zdjąć, jak już zjeżdżamy na rejon na zabawę. Kolejne dwa wynalazki to takie trochę sztuczne palce, jeden plastikowy na zatrzask, drugi metalowy na śrubkę. W teorii polega to na tym, że zaciskamy taką tyczkę na wewnętrznej części manetki i po dodaniu gazu opuszczamy ją, by zaparła się o klamkę hamulca. W ten sposób mechanicznie blokujemy manetkę w miejscu i nie musimy jej trzymać, by zostać na tych samych obrotach. W teorii to działa, bo tak da się to tak zacisnąć na manetce, żeby możliwym było opuszczenie na klamkę hamulca i żeby przytrzymało gaz, ale w praktyce to trzymanie jest jednak bardzo wrażliwe na wibracje i wstrząsy i pod ich wpływem manetka powolutku i tak przekręca się, odejmując gazu i wymagając ciągłej poprawy. Sprawdziliśmy i na nowych, oryginalnych gripach Yamaha MT-09 i na akcesoryjnych gripach Enduro. Inna sprawa, że jak dla mnie to po prostu dziwnie się z tego korzysta. Aktywowanie przez dociśnięcie palcem, a później ręczne domknięcie manety, żeby usunąć blokadę. Nie wspominam już nawet, że fakt, czy w ogóle mądrym jest celowe blokowanie sobie roll gazu w taki sposób, to cała osobna dyskusja. Przyrządy na pewno nie dla osób początkujących. Ostatni, najbardziej wycudowany i najdroższy gadżet tego typu to blokada rozporowa, która ma za zadanie mechaniczne zablokowanie manetki w miejscu poprzez rozepchnięcie blokady w przestrzeni między manetką a obudową. W zestawie dostajemy 3 różne naklejki z gumkami w różnych rozmiarach, które przyklejamy na łopatkę rozpychającą w zależności od tego, ile mamy miejsca w tej szczelinie. Nawet po przyklejeniu tej najgrubszej gumy, jedyny motocykl, na którym mogło to jakkolwiek zadziałać, to Perła. Ani na KTM-ie, ani na huśce nie dało się tego ustawić w żaden sposób, by blokowała manetkę w miejscu po wciśnięciu przycisku. Naszym zadaniem jest ustawienie tego w taki sposób, by przy wyłączonej blokadzie guma na łopatce w ogóle nie obcierała o budowę i żeby roll gas chodził nam całkowicie swobodnie. Problem w tym, że wtedy przy włączonej blokadzie w ogóle nie trzyma gazu, bo nie sięga do obudowy. Po wielu poprawkach i próbach udało mi się ustawić to tak, żeby minimalnie dotykało do obudowy, nie przeszkadzając jeszcze w normalnej pracy roll gazu, a po włączeniu dociskało na tyle mocno, by manetka zostawała w miejscu. Niestety podczas jazdy po dziurach i tak manetka powoli się przekręca i motocykl gubi obroty, czyli trzeba to co jakiś czas poprawiać. Jeśli założymy to bliżej, to owszem będzie się podczas jazdy opuszczało mniej, ale za to przy normalnej jeździe mamy założone coś, co w sposób nieprzewidywalny blokuje i hamuje nam pracę oraz odbijanie roll gazu. Gadżet ryzykowny i przy złym montażu wręcz potencjalnie niebezpieczny. Także uczciwie próbowałem, ale u mnie tak naprawdę żaden z tych wynalazków się dobrze nie sprawdził. No może oprócz tej pierwszej małej łopatki za 5 zł, którą wezmę w dłuższe trasy i spróbuję poużywać na długich, prostych, na autostradach podczas dojazdów i powrotów. Jeśli naprawdę rozpaczacie z powodu braku tempomatu, to polecam Wam zachowanie szczególnej ostrożności przy zakładaniu na motocykl czegokolwiek, co będzie działało na zasadzie mechanicznego blokowania lub utrudniania Wam swobodnego operowania gazem i uniemożliwiało jego bezproblemowe odbijanie. Nie trudno sobie wyobrazić, jakie będą konsekwencje w przypadku uszkodzenia się lub zaklinowania takiego gadżetu lub nawet naszego nieumyślnego błędu w korzystaniu. Następny w kolejce jest jeden z najbardziej popularnych na całej platformie temu uchwyt na telefon. Zachwytom w opiniach nie ma końca. Coś mi on trochę jakby przypomina. Mam takie dziwne wrażenie, jakbym gdzieś już to widział. W każdym razie w porównaniu z pierwowzorem jest ponad 10 razy tańszy, bo widziałem go tam w cenach około 20 zł. W promocji dla nowych użytkowników aplikacji kosztuje, tak zgadliście, 3,90. Także na pewno nie może mocno dziwić fakt, że jest wykonany z najtańszego plastiku i nie jest to pełna konstrukcja, tylko szkielet
szkielet wzmocniony poprzeczkami. Na pierwszy rzut oka całość robi dość marne wrażenie pod względem jakościowym, ale co tu dużo gadać, jeśli przy takiej cenie to spełnia swoje zadanie, to taniej się już chyba zamontować telefonu na kierownicy nie da, no chyba że na gumę do rzucia. Mam akurat idealny motocykl do testowania uchwytu, także przechodzimy do montażu i sprawdzimy, jak to cudeńko wytrzyma test gwoździa. Żeby było uczciwie i sprawiedliwie, uchwyt montuję zgodnie ze sztuką, tak jakbyśmy zakładali jakąś premiumkę dowolnego innego producenta. W jednym z dwóch uchwytów, jakie dla Was wziąłem, była nawet kopia głowicy antywibracyjnej, także ją sobie również zamontujemy do testu. Żeby uchwyt się nam nie obracał na kierownicy, dodatkowo odtłuszczam miejsce montażu i naklejam warstwę taśmy izolacyjnej, skręcam i zakładam uchwyt centralnie na środku. Do testu użyję prawdziwego działającego telefonu, jaki znalazłem w szufladzie. Jest to stary i nieużywany od lat Galaxy S3, który co ciekawe po naładowaniu odpalił bez problemu. Fakt, że jest to telefon bardzo lekki w porównaniu z dzisiejszymi cegłami, ale musi to nam wystarczyć. Przyklejam gniazdo od uchwytu, najpierw czyszcząc i odtłuszczając plecki, później podgrzewając taśmę samoprzylepną na adapterze. Dobrze dociskam i zostawiam całość w spokoju na 48 godzin, żeby prawidłowo związało. Po 2 dniach zapinam telefon na uchwyt i wychodzimy zobaczyć, jak to trzyma. Uczciwie trzeba przyznać, że uchwyt trzyma się prawidłowo, nawet gdy go zgilotynowałem niechcąco przewodami, nie puścił telefonu, tylko obrócił się na kierownicy, natomiast samo wbijanie gwoździ nie zrobiło na nim żadnego wrażenia. Jechaliśmy dalej zobaczyć, jak wytrzyma skoki z rampy, ale niestety miałem trochę za niskie ciśnienie w oponie i przy którymś z rzędu ślizganiu tyłem zerwałem wentyl od tublisa, co oznaczało koniec zabawy na tym wyjściu. Cóż mogę powiedzieć, jak na kwotę 20 zł to chyba nie można oczekiwać nic więcej. Jedną sztukę wysyłam do Was i dajcie koniecznie znać, jak to wytrzyma próbę czasu. Jako że sam jeżdżąc na dużej krowie zawsze mam przy sobie jakiś mini zestaw narzędzi, to wyszperałem również dla Was coś przydatnego, ale o jak najmniejszych rozmiarach, by rzeczywiście dało się to ze sobą zabierać, bo nawet najlepszy zestaw nic nam na wyjeździe nie pomoże, jeśli będzie leżał w szufladzie w garażu. Ten mini zestaw narzędzi 16 w jednym normalnie kosztuje trochę ponad 40 zł, a w ofercie specjalnej jest do nabycia również za 3,90 jak wiele wcześniejszych akcesoriów. Mamy tu mały kluczyk nastawny, wkrętaki płaskie, krzyżaki, imbusy, igłę oraz klucze nasadowe. Wszystko zamknięte w niedużej bryle. Drobiazg, ale praktyczny, może nam uratować tyłek, gdy będzie problem. W Wasze ręce przekazuję 2 sztuki tego produktu. Na sam koniec mam dla Was jeszcze coś bardzo przydatnego, bo jakby nie było, jest to plecak motocyklowy o sporej pojemności, ale trzeba przyznać dość nietypowy, bo z wbudowanymi 2 ekranami LED, które możemy sobie dowolnie programować w aplikacji. Takie plecaki chodzą na temu po około 5-6 stówek, a w promocji dla świeżaków z kodem Luczyn 400 można je ustrzelić za 2 stówki. Plecak przychodzi w takim dużym kartonie, na którym możemy przeczytać, że plecak pomieści kask motocyklowy, że posiada rozpinane poszerzenie zwiększające pojemność i że obsługuje się go aplikacją. Po drugiej stronie mamy kilka uwag, przestrzegają nas, żebyśmy nie wyginali i nie naciskali mocno ekranów oraz ich nie moczyli, nie nagrzewali oraz nie drapali. Przestrzegają też przed używaniem słabych powerbanków i zalecają zachowanie naklejki z kodem QR, która znajduje się w środku. Plecak posiada twardą zewnętrzną skorupę i jest otwierany od wewnętrznej strony. Jest duży i rzeczywiście bardzo pojemny, ale na pusto waży niewiele. Jeździłem co prawda tylko z powerbankiem oraz telefonem w środku, ale mimo dużych rozmiarów nie przeszkadzał mi w żaden sposób. Może też dlatego, że jestem przyzwyczajony do jazdy z plecakami, praktycznie zawsze siedzi u mnie na plecach te kilka kilogramów. Tak prezentuje się rozmiarowo ten plecak LED obok jednego z najpopularniejszych skorupiaków średniego rozmiaru na rynku. W środku jest rzeczywiście spora przestrzeń, ma trochę przydatnych zakładek i kieszonek, jest gdzie wsunąć laptopa czy tablet i zamknąć coś na suwak. Paski dają się dość łatwo regulować, mamy dodatkowe zapięcie stabilizujące plecak na klacie i w pasie. Jedna nietypowa rzecz, którą zauważymy w środku, to kabelek USB wystający z jednej z bocznych kieszeni. Po podłączeniu do niego powerbanka dajemy zasilanie na te 2
dwa ekrany przypominające oczy i zaczynają wyświetlać w pętli fabrycznie wgrane animacje. Jednocześnie zasilamy również moduł Bluetooth, za pomocą którego połączymy się z telefonem. Na dołączonych w środku broszurach mamy instrukcję pobrania aplikacji i zarejestrowania plecaka, co da nam możliwość pełnej kontroli nad ekranami. Osoby lubiące takie bajery na pewno będą miały sporo zabawy, bo oprócz zarządzania korzystaniem z animacji z wgranej biblioteki, można także na nich wyświetlać dowolne własne teksty, grafiki i animacje. Plecak jak najbardziej działa, wyświetla wyraźne animacje i na pewno robi ciekawe wrażenie. Sprawdziliśmy i plecak nie ma szans nikogo i w żaden sposób oślepiać. Ekrany są widoczne, ale świecą o wiele słabiej niż chociażby którekolwiek światła z tyłu motocykla. Na dużym powerbanku 20 spokojnie przelatał z nami kilka godzin i nie wypstrykał nawet jednej kropki na wskaźniku naładowania. Nie jest to może produkt dla starszych wujków naszego pokroju, ale domyślam się, że wśród młodszych takie bajery mogą dać sporo radochy. Zwłaszcza jak ktoś zacznie wyświetlać na tym jakieś swoje pierdoły. Tak jak niemal wszystko z tego filmu, plecak również oddaję w wasze ręce i specjalnie dlatego go nie rejestrowałem, żeby nie utrudniać roboty nowemu właścicielowi. Tak jak widzieliście, udało mi się zorganizować dla Was sporą pulę nagród w postaci przydatnych gadżetów. Mam nadzieję, że będziecie z nich zadowoleni i że Wam dobrze posłużą. Podsumowując, w Wasze ręce trafiają 3 zestawy naprawcze do łatania opon, 2 startery, 2 mini kompresory, 2 przenośne składane podnośniki, 1 uchwyt na telefon, 2 mini zestawy narzędzi oraz plecak LED. By wziąć udział w rozdaniu tych nagród, wystarczy subskrybować ten kanał, zostawić łapę w górę pod filmem i dodać komentarz, który z tych gadżetów najbardziej by się Wam przydał. Dajcie także znać, czy chcielibyście, żebym sprawdził dla Was jakąś konkretną grupę produktów dla motocyklistów, albo może jakiś konkretny, pojedynczy gadżet budzący Wasze zainteresowanie. Jak zawsze, dzięki, że jesteście i do usłyszyska niebawem. According to the Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.